Dzień dobry na kanale Tom Guide Krakau. Jestem na Skarpie Wawelskiej. Najczęściej patrząc na Wawel, słyszycie tylko historię tysiącletniego Wawelu, natomiast pomijany jest bardzo szybko czas austriacki, czas zaborów austriackich, kiedy Wawel stał się centrum twierdzy austriackiej, garnizonowe centrum twierdzy. Było to prawie 60 lat tutaj przebudowy i tworzenia właśnie twierdzy, rdzenia, czyli cytadeli właśnie całego pierścienia twierdzy Kraków. Zobaczmy na kaponierę z tymi balkonikami, majstersztyk budowniczy i 4 bramy. To jest brama numer 1, tuż u stóp renesansowego Zamku Wawelskiego. Brama numer 2 będzie herbowa za chwileczkę i tak przejdziemy sobie aż do 4 bramy. Właśnie te pozostałości austriackie obejdziemy wokół czerwonego pierścienia, jak mówiłem, wyszukując właśnie śladów austriackich XIX wieku. Ten dolny właśnie mur to XIX wiek i zobaczmy trawiaste podejście, prawie pomijane. Tutaj nikt nawet nie zauważa tego podejścia. To jest ulica u stóp, oczywiście Podzamcze, ulica Kanonicza, jedna z najstarszych ulic. I podejdziemy sobie właśnie tam pod główne wejście w stronę bramy herbowej. To jest seminarium duchowne vis-a-vis głównego wejścia w stylu neogotyku. W czasach austriackich były to koszary austriackiej, natomiast w czasach II wojny światowej koszary Waffen SS. Obecnie seminarium duchowne. Tabliczki zwane cegiełkami wawielskimi upamiętniają akcję składania przez społeczeństwo darów na odnowienie Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1921-36. Zobaczcie po lewej stronie w dole numer fundacyjny, a po prawej w dole data. Pierwsza fundacja John Frontingham z Nowego Jorku. I tak będziemy sobie szli wzdłuż tych właśnie cegiełek. Ponad 6000 było wpłat, natomiast umieszczono ponad 788 w murze właśnie tej cytadeli austriackiej. Widzimy w tle już katedrę, wieża Zygmuntowska, wieżą zegarową i pomnik oczywiście Tadeusza Kościuszki. Idziemy w kierunku bramy herbowej. Kolejna przebudowa brama przez Austriaków. Mamy i cegiełkę numer 298, fundacja przez Józefa Piłsudskiego. Zobaczmy 1921 rok. I już bliziuteńko brama herbowa. I tak jak królowie, cesarz Franciszek Józef, wkraczamy przez bramę herbową. Tutaj widzimy herb Polski Litwy. I olbrzymia basteja, na której pomnik Tadeusza Kościuszki. Natomiast tą kolejną bramę to Senat Wolnego Miasta Krakowa. W kolejności funduje, widzimy datę Senatus Populusque Cracoviensis Restituti 1827. Jesteśmy już na szczycie wzgórza wawelskiego. Austriacy właśnie przebudowali kompletnie tutaj tą część, zobaczmy, zachodnią. Tam jest wieża złodziejska i tam został zbudowany jeden szpital i drugi, ten kolejny budynek, obecnie Centrum Informacji, to też budynek lazaretu szpitala wojskowego. I tu widzimy ślady po 2 zburzonych kościołach świętego Jerzego i Michała. Piękne kościoły zostały zburzone, aby stworzyć poligon, plac musztry wojskowej. Także to są te pozostałości tych 2 kościołów, taki obrys. A teraz zapraszam Was na dziedziniec renesansowego Zamku Wawelskiego z cytatem łacińskim. Zobaczmy: Si Deus nobiscum qui contra nos, to oznacza: jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam, z czasów Juliusza Cezara. Już słynne wezwanie.
W roku 1880 podczas wizyty cesarza Franciszka Józefa, który nosił tytuł Wielkiego Księcia Krakowa, delegacja galicyjskiego Sejmu z marszałkiem krajowym Ludwikiem Wodzickim wręczyła cesarzowi na dziedzińcu wawelskim petycję z prośbą, aby przejął Wawel na swoją rezydencję i przywrócił go do dawnej świetności. Cesarz pozytywnie zareagował na prośbę. W następnych latach z Wiednia wyszła decyzja o zwrocie Wawelu Polakom. Cesarz wyznaczył roczną subwencję 100 000 koron na odnowę zamku. W 1905 roku dopiero wojsko austriackie opuściło Wawel, więc potrzebny był czas aż 25 lat na opuszczenie przez wojsko austriackie Wawelu. Rozpoczęła się akcja składkowa. Te cegiełki, które widzieliśmy, fundacyjne, z zebranych funduszy sfinansowano austriacką utratę szpitali wojskowych i usuwanie wojsk aż właśnie do 1911 roku. To właśnie tutaj przebudowane były budynki szpitalne, zbudowane na nowo i rzut oka panoramiczny na całe wzgórze z pozostałościami dawnych dwóch kościołów. To ten zielony dziedziniec i kolejny szpital. Właśnie na niego spadły bomby rosyjskie w czasie II wojny światowej, więc był mocno potem odbudowany dawny lazaret austriacki. Tu widzimy wejście do Smoczej Jamy po prawej, natomiast ta kolumna to wdzięczność za odzyskanie niepodległości w 1918. Jesteśmy właśnie na klasycznym forcie kleszczowym. To właśnie mury kleszczowe z krenelarzem tej części nad Smoczą Jamą już. Francuska nazwa na mury kleszczowe to Tenaillon Trace, czyli właśnie w formie takich cang właśnie wysuniętych w kierunku zachodnim teraz i widzimy oczywiście Wisłę w tle zachodnim. Strategicznie wspaniałe usytuowanie. W odległości 2-3 km znajdowały się kolejne forty już Czerwonego Pierścienia. Widzimy w tle kopiec Kościuszki i Austriacy uszanowali ten kopiec Kościuszki, obudowując go, tworząc fort Kościuszko. Natomiast dokładnie w pół drogi po przeciwnej stronie był fort Krakus na mitycznym wzgórzu Krakusa, stąd niestety za drzewami, więc dokładnie w pół odcinka pierścienia znajdował się rdzeń, czyli cytadela wawelska. Zobaczmy, widać teraz te kleszcze właśnie. I wychodzimy bramą numer 3, kompletnie przebudowaną w czasach generalnego gubernatorstwa od nazistowskich rządów Hansa Franka. Także to jest ta brama numer 3. I za chwileczkę zobaczymy sałatkę stylową, czyli właśnie pierwsze te ceglane mury cytadeli austriackiej, a w tle już widnieje katedra i oczywiście zamek wawelski. Tutaj jest najlepszy przykład tej właśnie pierwszej warstwy tutaj z austriackich murów, a w tle wapienna część właśnie z tych średniowiecznych murów z basztą panieńską. I podejdźmy sobie do bramy numer 4. Najbardziej taka magiczna brama numer 4 do wtaczania dział armatnich i baszta senatorska. One pełniły funkcję więzienia. Podchodzimy do samiusieńkiej bramy numer 4. Nawet ornamenty bardzo ładnie właśnie w XIX wieku dodane do tej bramy. I stąd właśnie widzimy kopiec Krakusa. Tam był stosowany drugi fort Krakus, kompletnie rozebrany po wojnie. W 1954 nastąpiła akcja drugich burzymurków i wiele fortów austriackich zostało po prostu rozebranych. Klasztor Bernardynów, właśnie to jest ta brama bernardyńska i vis-a-vis ta czwarta brama. Jakiś hak wystający tej części i połączenie murów austriackich ze średniowieczną substancją. To jest ciekawa sprawa, właśnie połączenie dwóch epok i baszta senatorska. Schodzimy dawnymi winnicami z tej strony. Ściągały się od strony wschodniej winnice, strona w kierunku Kazimierza.
I znowuż od strony wschodniej właśnie wkomponowanie murów austriackich w substancję renesansową zamku. Idziemy na stronę wschodnią, w kierunku hotelu Royal. I już jesteśmy po stronie wschodniej. Wyłania się ulica Grodzka, kościół Idziego i znowu kleszczowe mury z substancją renesansową powyżej. Strona wschodnia Wawelu. Chciałem Wam pięknie podziękować za uwagę, wytrzymaliście. Dziękuję za subskrypcję, polecajcie mój kanał, dziękuję za lajki i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Tu jeszcze u stóp znajduje się żłobek. Właśnie te magiczne arkady. To jest samorządowy żłobek numer 1 u samych stóp Wawelu. I kaponiera, od której zaczęliśmy nasze zwiedzanie. Oczywiście kurza stopka w narożniku. Wschodnia część Wawelu.